Co jest? Co tu wszedłeś? Idziemy właśnie zobaczyć do wodopoju, który jest tutaj koło naszego kempu. I popatrzcie, ile słoni. Widzisz? Patrzcie, wszystkie zwierzęta uciekają nagle. Jak tylko lwica dochodzi do wodopoju. Patrz, biegnie za tym. O, Springbok ucieka. będzie polowanko. Będzie polowanko, patrz. Siemanko, w kolejnym odcinku z Namibii jest Pietrek. Dojeżdżamy właśnie do Etosha. Etosha Park. Tak? Park Narodowy Etosha, no. Park Narodowy Etosha po prostu. Najbardziej popularny park i największy chyba w całej Namibii. Wczoraj, przed chwilą byliśmy u Himba, ale to mogliście zobaczyć w poprzednim odcinku. Jeśli nie widzieliście, to naprawdę bardzo warto zobaczyć, bo możecie dowiedzieć się bardzo ciekawych rzeczy na temat tego, jak żyje plemię Himba, jak żyją kobiety dokładnie z plemienia Himba. W ogóle Namibia jest takim sztosem, że ja już po prostu jestem spełniony po tym, co zobaczyłem i przeżyliśmy tutaj, a jeszcze czeka nas parę fajnych dni. Etosha National Park. Tak, Etosha National Park, dokładnie, wjeżdżamy. Dobra, jesteśmy tutaj z panami, którzy tutaj pracują. Pomagają nam załatwić nocleg w parku, bo chcemy zostać tutaj na 2 dni. Ten park jest tak ogromny, że do pierwszego kampingu, do którego chcemy jechać, to trzeba jechać przez 200 km. Tam dzwoniliśmy, dał nam pan numer, niestety nie ma już miejsca na dzisiaj. I dzwonimy do drugiego, który jest jeszcze 60 km dalej. Że pomyślcie, jaki to jest ogromny park. Ale się zapowiada fajny czas. Bo tutaj w jednym kampingu zostaniemy 1 noc i później się przenosimy jeszcze dalej do kolejnego. A później będziemy jechać do Windhoek, czyli do stolicy. Musimy się wpisać, że wjeżdżamy do parku. Masz tam? Co? Kluczyki? Ale mamy już brudne auto. Jak dojedziemy do Windhoeku, będzie trzeba gdzieś go umyć. Tak, za wjazd do Parku Narodowego za 2 dni zapłaciliśmy dokładnie 700. 150-160 zł mniej więcej. Pokażemy wam tyle pięknych zwierząt. Podobno jest tutaj wszystko, co chce się zobaczyć w Afryce. Słonie, nosorożce, żyrafy, zebry, hieny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także zapowiadają się świetne 2 dni. Od razu uprzedzili nas o tym, że nie możemy wysiadać po prostu gdzie nam się podoba, no bo tak nie wolno. Są wyznaczone miejsca tylko, dlatego lecimy już do jednego takiego wyznaczonego miejsca, bo musimy sobie ugotować obiad. I oczywiście nocowanie w parku jest dużo droższe na pewno niż poza parkiem, ale z jednej strony fajnie tu zostać, także postaramy się znaleźć tu kemping. A jak nie, to po prostu wyjedziemy, zjedziemy gdzieś poza parkiem, zaraz obok. No i rozpoczynamy naszą przygodę w parku i rozpoczynamy poszukiwanie zwierząt. I mamy zebry. W ogóle bardzo dużo kup słoni tu jest, także gdzieś niedaleko musi być całe stado. Hello. Jak zauważyła nas, jak się nagle schowała za drzewem i prawie jej nie widać. Ty, zobacz, żyrafa. Ale jakaś bez ucha taka. Tak, Adam. Dobra, jedziemy dalej. Bardzo dużo tych zebr tutaj, jeszcze tam z tyłu są. Ale czas, są lwy. Czas zobaczyć właśnie lwy, słonie i nosorożce. Właśnie, to jest nasz cel.
Właśnie go przez przypadek obudziliśmy i chyba się teraz zdenerwował, bo zjeżył się mocno. Zatrzymaliśmy się zrobić sobie kawkę, ja, Piotrek Gierbę, do tego obiadek. Ale zauważyliśmy, że zepsuli nam butlę. Byliśmy dopełnić butlę i nam po prostu ją popsuli. Gaz się ulatnia. I teraz trochę tam ją tak jakoś podkręciłem, że da radę ją używać. Ale i tak nie działa tak prawidłowo jak powinno. Dobra, udało się naprawić. Tyle dobrze. Jest tak gorąco dzisiaj. Nie da się nawet chwili w słońcu ustać. Pomyślcie sobie, jak tutaj na przykład można pod namiotem spać, to musi być... O, Jezu, aż sobie nie chcę wyobrazić. Jak z Alą podróżowaliśmy po Tajlandii w tamtym roku, właśnie nie wiem co to było za miesiąc, ale było tak gorąco, że jak się do namiotu wchodziło, to od razu jak do sauny. Nie było wesoło ani trochę. Fan klub Podróże Wojownika Piotr Polo Przybarski. Ręce same chodzą, patrzcie wariata, patrzcie ty. Cloud MMA, czekamy na telefon. Klapeczka. W klapeczkach, właśnie w klapeczkach. Widzieliście takiego świra? Moi drodzy widzowie, bardzo, ale to bardzo wam dziękuję, że jesteście. A wiecie dlaczego? Bo właśnie wczoraj, teraz zauważyłem, że wczoraj kanał Podróże Wojownika przebił 100 milionów wyświetleń. Wielki sukces. Naprawdę, jak zakładałem kanał, nie spodziewałem się tego, że w ogóle tak to będzie szło, że tak się moje życie potoczy. Jestem niesamowicie wdzięczny za to, że właśnie tak się ułożyło życie, że robię co robię, mogę podróżować po świecie, mogę wam pokazywać nasz piękny świat z tej pięknej strony i z tej mało pięknej, z takiej jaka jest naprawdę. Także jeszcze raz dzięki wielkie i świętujemy dzisiaj przy kubku kawy. Polo nie pije, ja w podróży też nie. Super, dziękuję, naprawdę. Patrzcie, przy samej drodze sobie leżą i się patrzą. Ale czad. No nie wierzę, że aż tak blisko. No tak jedziemy, słuchajcie, pod drzewem w ogóle leżą sobie. I jedziemy i ja mówię do Pola, lew! On nie, hiena. Ja mówię, nie no, za duże na hienę. Zaraz patrzymy, a to drugi, jeszcze samiec. Sami... Tak ja mam banana na gębie, no bo ja widziałem raz w życiu tutaj dosłownie ledwo co zza krzaków, a teraz jesteśmy tutaj sami, no nikogo nie ma oprócz nas, w ogóle ta brama nie jest popularna. Przy nas są po prostu, przy nas totalnie. Ta brama nie jest popularna, żeby do niej tędy wjeżdżać do parku, z reguły ludzie wjeżdżają od bram, która nazywa się Anderson. No i mamy lwa. Teraz jeszcze tak, słonie i prosiłbym bardzo jeszcze o te nosorożce. Panie Tosza, Panie Tosza. Prosimy nosorożce jeszcze i słonie. A parka sobie chilluje, jakby nigdy nic. No panie lwie, podniesie pan głowę na chwilę. Tam kawałek dalej jest. No. O. Panie lwie. Cała Polska pana ogląda. Proszę zapozować. Moje kochane, wy się zawijajcie stąd. No, raz, bo tam dwa lwy leżą. Szybciutko, uciekamy. Jeśli chcecie żyć, to uciekamy, szybciutko. No dobrze, w dobrą stronę idziecie, bo w drugą to było the end. Jednej z was na pewno. A ten z tyłu to jest... Ja nie wiem co to jest to z tyłu. Ma ktoś w ogóle pomysł? Wielki, co? To jest jakaś mieszanka czegoś. Nie orys. Mamy zagwozdkę z Piotrkiem. Co to w ogóle może być tam z tyłu? Zrobiliśmy zdjęcie, przybliżyliśmy specjalnie. Bo ona jest taki trochę kozioł jakiś. Kozioł pomieszany z jakimś czymś. Z ciałem konia niemalże. Chyba ktoś poszedł na bok. I wyszło nie całkiem to co miało, wam powiem. Orys się chyba zablokował. Tam kolejne. Ale fajne, jak one się tu schodzą. Zaraz będzie zachód słońca, pamiętaj, się niektóre odchodzą, a inne przychodzą. Już wam odwracam. Popatrzcie, tutaj sobie odchodzą już z wodopoju, a tam kolejne idą. Mamy go. Kolejny patrz. No. Tu są dwa. Powiem wam,
powiem, że mam tego farta. Ten jest gigantyczny. Małymi. Ten jest gigantyczny. Wow. Tu jest jeden. Dobra, teraz elegancko sobie cofamy. Wow. O, Wesen idzie do nas. Chciał pogonić, no bo uszy pokazał. Cała rodzinka się tu chowa za drzewkiem. Prawie ich nie widać, ci powiem, nie? Normalnie to chowanego się bawią na pewno z kimś i powiem wam, że no nie widać ich, no dobre są. Ten też się coś tam troszkę napiął do nas. Słonie afrykańskie są agresywne, musicie o tym wiedzieć. To nie są tak jak słonie indyjskie. Ale się napiął ten słoń do nas. Tak naprawdę już zrobił tak parę kroków, uszy tak... I one wtedy to pokazują, że będzie atakować. Że zawija wroty ziomu. Spadaj, bo jestem na obiedzie, nie przeszkadzaj. No i trzeba było się zawinąć. I ten drugi jak przyjeżdżaliśmy to z rodzinką stał to też, ale wiadomo, on bronił rodziny. No, ale ten jeden się spiął tak dobrze. Tylko to nie były jeszcze aż tak stare te słonie, bo nawet kół nie miały. Nie były jeszcze tak długie, wiecie, jak przy tych co mają naprawdę takie bardzo duże te kły. Ale fajnie. Dobra, teraz czas na nosorożca. Popatrzcie, jaki moment wyczailiśmy. Ile ich tutaj jest w wodopoju. A, tam jak się bawi, bo... Mały czort, tak. No, jak się kąpie. Ale fajnie. A tam jeszcze dwa już odchodzą, jakaś parka się tam mizia. A tutaj ile? Dwa? Małek się bawi. Mały się bawi, super, no. Ale to jest piękna natura w tym parku. Dobrze, że im takie wodopoje robią, bo jest taka susza, że po prostu szok. Co wodopój, który jest trzeci, który mijamy, to inne zwierzęta są. Ej, popatrzcie. Tutaj sobie idzie lew do wodopoju, gdzie przed chwilą byliśmy. Lwica dokładnie. Tam sobie leży. Chyba atakować, tam co? leży lew. Patrz, papa, te wszystkie springboki tak stoją i patrzą. I tak samo żyrafy, jak nagle popatrzyły wszystkie. Myślałem, że coś jedzie, a one chyba popatrzyły się tutaj, wyczuły, że lwy są. Tak, to zaczęły się zawijać. Ale to jest mocne safari. Patrzcie, tu lwica idzie w stronę wodopoju, a tam, gdzie one są? Tam żyrafy i wszystkie. Czekamy zobaczyć, czy atakuje? No jasne, że tak. Patrzcie, jak sobie leży, jakby nigdy nic przy drodze. Patrzcie, wszystkie zwierzęta uciekają nagle. Jak tylko lwica dochodzi do wodopoju. Patrzcie, to jest 18, a tu dalej 38 pokazuje w cieniu. Przed nami chyba mocno pada. Czy tam? Tam to już pada. No, to dobrze, bo no, tam leje. Masz temperaturę jest dalej 30, a tam piękny zachód słońca. Dalej 37 stopni. Patrz, biegnie za tym. No, Springbok ucieka. będzie polowanko. Patrzcie, z tej strony jaki piękny zachód jest. Ale to wygląda. Czekajcie. Patrzcie, jak idzie się czai. Nie złapie. O kurde. Popatrzcie, jaka tu jest ulewa. O, błysnęło. To takie piękne. Ta Afryka to jest taki sztos. Ta Namibia dokładnie. Wygląda jak na jakimś National Geographic. No, dzisiaj jest totalnie. No i dojechaliśmy do kampu. Ale przez telefon mówili, że nie mają miejsca.
A jeżeli tak przyjedziemy zapytać, może nas gdzieś ulokują. Tak w ogóle pamiętacie, jak w Afganistanie przejechał mi samochód po nodze? Powiem wam, że nie wiem, co się stało, ale po paru dniach mi to wyszło i tak mnie ta stopa boli. I to centralnie tak samo mi bolało, mi przejechało i teraz nie wiem, nagle po 2 tygodniach znowu mnie boli. Nie wiem, jakim cudem. Nie wiem, gdzie oni tu poszli? Aha, chyba na górę zobaczyć zachód słońca. Bo jest piękny dzisiaj. Wszedłem na tą wieżyczkę tutaj. Troszkę się spóźniłem. W ogóle jaki tu środek jest. Jest 6 rano. Dzisiaj miałem pobudkę 5:45. Idę zobaczyć do wodopoju, jak zwierzęta rano przychodzą. Tam już możecie zobaczyć, jak sarna, jak żyrafa idzie. To była sarna na takich długich nogach z długą szyją. Tutaj ludzie obok nas też już wstają. Idę tam na wodopój. Zobaczymy, co tam ciekawego jest. Tutaj jak się idzie, to są takie ławeczki, gdzie są można siąść i właśnie obserwować zwierzęta, jak przychodzą. Wczoraj na zachód słońca nie zdążyliśmy. Także stwierdziłem, że rano muszę wstać i to zobaczyć. Ale zwierząt, szok. Kurde. Jeszcze żadne nie przyszły. Tu idzie jedna, a tu już druga do niej dołączyła. Ale to jest piękne obserwowanie takiej natury. Nie wiem, czy widzicie, ale żyrafa musi bardzo szeroko na nogach stanąć, żeby w ogóle móc się napić. W ogóle zobaczcie, jak tutaj ludzie mają domki. Na górze mają balkonik i sobie mogą elegancko obserwować zwierzątka. Ciekawe, czy Piotrek już wstał. Dzisiaj taka pobudka z schodem. No i trening za mną. Polo też ćwiczył. Ja trochę dłużej zostałem. Bieganie, później 8 serii po 25 powtórzeń, 25 pompek, brzuszków i przysiadów, czyli po 200 powtórzeń wszystkiego. Zrobiła się piękna pogoda. Teraz czas na kawkę. Gdzie tu bramka jest? Czas na kawkę i lecimy dalej zwiedzać piękne safari. Mamy jeszcze tutaj dzisiaj cały dzień. Śpimy kolejną noc, tylko w innym miejscu. 60 km dalej. No i później powrót i lecimy w stronę stolicy. Weekend spędzimy sobie w stolicy. Gdzie mój telefon? A tam jest mój? I tu. Patrzcie, jakiego wariata mamy. Morka wpadł na siadanie, zobaczcie. Kurde się nie boi. No. Taki czort, co? Jaki zainteresowany do nas przyszedł. Łaził, wąchał, chciał coś do jedzenia, ale nie można tu dawać jedzenia. No, w ogóle się nie bał. Co tam ciekawego masz?
Patrzcie, ile zwierząt zmierza tutaj, żeby się napić. Rozmawialiśmy z kierowcą teraz, akurat z jakąś polską grupą tutaj był. To mówił, że tam, gdzie dzisiaj jedziemy, to powinny być nosorożce. No, trafiliśmy pod kolejny podopój. No, przy podopoju najłatwiej zwierzęta znaleźć oczywiście. Patrzcie, ile to jest 30 słoni gdzieś. Jest tyle małych tam po prostu na górze, że szok. Jechaliśmy do kolejnego kempingu, nazywa się Halali. Dzisiaj trochę mniej jeżdżenia, bo no po prostu mamy mniej do zrobienia, o, tak powiem. Dzisiaj na spokojnie. Jutro za to mamy dużo, jutro 500 km gdzieś około może być. Dzisiaj leniwy dzień. Jesteśmy na tym kempingu w sumie co dzień, teraz był basenik, znaczy ja tam nie właziłem, Polo właził. I spotkaliśmy bardzo wielu Polaków dzisiaj. Na początku spotkaliśmy 2 samochody z wycieczką. Później spotkaliśmy tutaj jeszcze 8, też, którzy podróżują 2 jeepami. Pozdrawiam serdecznie, jak oglądacie. Później spotkaliśmy jeszcze 2 Polaków nad basenem właśnie, którzy okazało się, że znają ludzi, którzy uratowali mnie, jak byłem na Santorini. Którzy mnie przygarnęli do siebie, bo akurat się stało tak, że nasz wspólny lot się nie odbył. Spotkałem mnie na lotnisku, pytałem, co robią i tak dalej, co załatwiają. I było tak, że w sumie załatwili hotel, wzięli mnie do siebie. No i to było dla mnie naprawdę super, bo tam nocka 250 euro chyba kosztowała, albo jeszcze więcej. Także to było super i dziękuję bardzo. No i okazało się, że ci tutaj są znajomi tamtych. I tak wyszło, że sobie właśnie zrobiliśmy zdjęcie, żeby ludzie zobaczyli. Fajnie, świat jest mały, naprawdę. Teraz idziemy gotować. Bo tutaj na kempingu nam powiedzieli taką kosmiczną cenę za jedzenie, że po prostu szok. Skończył się obiad i poszliśmy i zostały tam sałatki i zupa. I nam mówią, że mamy dać chyba 35 zł czy 40 zł za to, że chcę zjeść parę pomidorów i troszkę zupy. No, zwariowali. Także gotujemy teraz. Polo już załatwił właśnie butlę od tych Polaków, bo nasza jest zepsuta. Wczoraj nam ładowali butlę i nam zepsuli. Fajnie. No, ale w sumie koniec końcem jutro jedziemy już do stolicy, jedziemy do Windhoeku i mam nadzieję, że tam naprawimy. Idziemy właśnie zobaczyć do wodopoju, który jest tutaj koło naszego kempu. I popatrzcie, ile słoni. Z 30 będzie. Czekajcie, już idziemy na punkt widokowy. Już wam będę pokazywał. Tu możecie troszkę zobaczyć. Jest ich bardzo dużo. Ogólnie powiem wam tak. Ten park narodowy naprawdę jest świetny. Dostaliśmy praktycznie wszystko to, co chcieliśmy. Plus, minus nosorożca jeszcze, ale może jeszcze się uda. A jutro będzie jeszcze coś ekstra, ale to już poza parkiem. Ale to też zobaczycie w tym odcinku. Patrzcie to. Wow. Ty, ale ile ich jest. Jacie. Antenek zawył. Aż się po gaciach ciepło robi. Ty, ale jak tu jest. Ciekawe, czy to nie te, które już widzieliśmy dzisiaj, bo też jest pełno małych i tak dalej. Czy to nie przyszły tutaj? O, zebry przychodzą, więc może przyjdą nosorożce. Mówili, że one przychodzą tak po zachodzie słońca czasami. Oby. Ty, co chwilę tu się tłuką te słonie. Teraz tam z tyłu, teraz te tutaj. No chyba to taka zabawa, no. O, tam na środku teraz. Jaki malutki idzie. Tak sobie siedzimy i oglądamy
Nigdy nie widziałem tylu słoni w jednym miejscu. I to jeszcze wolnych słoni. Dzikich. Sztos. Patrzcie, tu się wycofują już słonie. Coraz mniej w wodzie, jest to już przygotowane rodzinami. Tutaj solówka znowu. Tam już uciekają, a to nagle stamtąd idzie taki jeden wielki. Wow. To się znowu biją tutaj. No. Tamtej to chyba ojciec przyszedł. Się przywitały i idą dalej. O, biją się. Moi drodzy, i się doczekaliśmy. Idzie nosorożec. Idzie tam z tyłu. Tylko ciekawe, nie wiemy właśnie jeszcze, czy on normalnie podejdzie, jak słonie są. Widzicie? Po lewej stronie. Ciekawe, czy podejdzie. No, nosorożec zauważył, że nie ma szans i się zawija. No i dostaliśmy wszystko, co chcieliśmy. Kozak. Siema, siema. Kolejny dzień. Piotrek jest tu. Siema, siema. Tam dwójka Polaków. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy za pyszne kiełbaski, które wczoraj nam daliście na grilla. Ale Uratowali nas, bo mieliśmy mięso, które było bardzo niedobre. No. I jeszcze ja jem praktycznie wszystko i on też raczej. tego się nie dało zjeść. No. Nie daliśmy rady zjeść, więc Polacy uratowali nas wczoraj, słuchajcie, z kiełbaskami. Wiecie więc... co? Jak ja widziałem, jak Piotrek tylko wyciągał cały czas jakieś chrząstki. Nienawidzę takiego czegoś, moje drodzy. Mnie na żygi brało normalnie. Ja to jadłem i mi niedobrze było. No, także super grill wieczorem. Dziękujemy jeszcze raz. Miło było poznać bardzo. No i co, zbieramy się. Mamy dzisiaj 500 km do Windhoeku. Także liczymy, że tam dojedziemy jakoś na południe. Myślę, że tak. No, na popołudnie. Koło 15, 14. 15 dojedziemy pewnie. Tak mi się No, po wydaje, drodze że- śniadanie, obiad, no to tak koło 15 powinniśmy być na miejscu. Idziemy do zarąbistego hostelu. Prawdopodobnie zobaczycie go albo w tym odcinku, albo w kolejnym. Bardzo dobre opinie miał, także nie mogę się doczekać, bo Zaczynamy dzień. fajnie będzie. Mamy tam prywatny pokój, też to jest fajne. Nikt nam nie będzie chrapał. Bo powiem wam tak, ogólnie co do kempingów z NWR nie polecam. Ludzie piszą gdzieś tam na różnych tych, że jak ktoś leci do Namibii, to tylko NWR-y brać, NWR-y. Że trzeba zabukować. Gówno prawda, nie wierzcie w takie coś. Jak macie okazję, bierzcie inne, bo te NWR-y były najbrudniejsze. Brudne kible, najdroższe były i był hałas. No, a prywatne, słuchajcie, jak jedziecie do Namibii, to jest teraz pik
I wszyscy mówili, że nie, tutaj trzeba bukować, nie wiadomo. Jechaliśmy po prostu w dowolne miejsce, się pytaliśmy, czy mają miejsce. I zawsze mieli. I za każdym razem mieli. No. I te wszystkie prywatne były o wiele lepsze, jeżeli chodzi o jedzenie, jeżeli chodzi o jakość. I dużo tańsze. To jest po prostu przemiał, wiecie, mnóstwo ludzi przychodzi i oni mają to w dupie. Przyjdą, zapłacą i pojadą. Zdecydowanie. A jak jedziecie sobie do takiego, jest mało ludzi, jest cisza, spokój, jest fajnie i jest dużo taniej. Co najmniej połowę taniej płaciliśmy. No, zbieramy się i ruszamy. 400 km do zrobienia mamy do Windhoeka, znaczy już mniej, ale 400 jak ruszyliśmy z miejsca, w którym byliśmy. I jeszcze na sam koniec widzieliśmy teraz Guźce, czyli Pumby. Jeszcze Piotrek mówi, kurczę, nie widzieliśmy żadnego. I ja mówię, że było, gdzie? I minęliśmy za chwilę. No i zaraz kolejne dwa. Fajnie, w ogóle wcześniej widzieliśmy też lwa, nosorożca, ale były dość daleko, także nawet nie nagrywałem. Ale ogólnie ten park Etosha, mistrzostwo świata. Bardzo, bardzo warto przyjechać. Byłem w parkach narodowych już na świecie, w takim safari i zdecydowanie myślę, że ten Etosha zalicza się do najlepszych, jakie widziałem pod względem zwierząt. Bo tutaj było wszystkiego dużo. Zobaczymy, co będzie w Botswanie, bo tam podobno jest jeszcze więcej zwierząt, tam jest w ogóle podobno najwięcej. Także zobaczymy, co tam nam ciekawego pokażą. No i takim jeszcze jednym moim marzeniem co do tego jest kiedyś polecieć na wielką migrację do Masai Mara. 2 miliony zwierząt migrują. Idą z Tanzanii do Kenii i później wracają. To musi być tak niesamowite. Jeden z moich kolegów to kiedyś widział. To mówi, że coś niesamowitego. Jak na przykład tam bawoły, nie bawoły, to się nie nazywa bawoły, inaczej się to nazywa. Kurde, jak się nazywa to, co widzieliśmy z Króla Lwa, takie. No mniejsza z tym, no. I na przykład rzekę przekraczały i tam krokodyle atakowały i tak dalej. No po prostu sztos. Także miejmy nadzieję, że kiedyś się uda to zobaczyć. No i jesteśmy już w Windhoek, czyli w stolicy. Taki mamy hostelik, ale coś więcej stąd zobaczycie w kolejnym odcinku. Także dzięki wielkie, że oglądaliście. Jeśli nie widzieliście jeszcze poprzednich odcinków, zapraszam serdecznie. Pamiętajcie o tym, że lecimy po 400 koła do końca roku. Jest bardzo duża szansa, że się to uda. Jeśli będziecie tak samo aktywni jak do tej pory od Afganistanu. Także bardzo, bardzo mocno na Was liczę. Dziękuję bardzo. Wciśnij subskrypcję. Pozdrawiam.